Komputer pokładowy Voyager. Zobaczmy, jak to się w ogóle zachowuje. Chcemy uruchomić zapłon. Uruchamiamy zapłon, nic się nie dzieje. Voyager sobie śpi. Uruchamiamy silnik i teoretycznie też nic się nie zadzieje, dopóki przednie koło nie wyczuje impulsu z czujnika prędkości. Muszą być spełnione dwa warunki, żeby Voyager się uruchomił. Muszą być obroty silnika, czyli silnik musi pracować, i musi być wykrywalna prędkość, czyli poruszania się. Jeżeli w ten sposób chcemy uruchomić, inaczej zawsze można z palca uruchomić, więc widzicie? Wezmę motocykl, niech się rozgrzewa, przepchnę go. Widzicie? Wykrył jeden impuls i dopiero teraz się uruchomił. I to jest coś takiego, o czym warto wiedzieć, bo inaczej trzeba z palca uruchamiać. Temperatura 18 stopni powietrza. Zaczęło padać. To, co nie jest wskazane, to obsługa tego licznika w czasie jazdy, bo to nie jest proste i tego się nie powinno zupełnie robić. Ale mogę zmienić sobie obraz na mapy i będę śledził swoją trasę na mapie. Cześć, ja nazywam się Szymon, no i zapraszam do kolejnych ciekawych opowieści. 1 maja. Ludzi nie jest za dużo dzisiaj na plaży, bo wszyscy świętują. Jest trochę deszczowo, trochę pochmurnie, ale my ze starszą panią po prostu dzień bez motocykla to dzień stracony. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o komputerze pokładowym. Już przechodzimy do komputera pokładowego, bo myślę, że co niektórych to ciekawi, mnie też wciąż to ciekawi, bo jest to bardzo interesujące urządzenie, pomimo że jest bardzo stare. Trailtech Voyager, generacja pierwsza. No te wskaźniki, komputerki są do dzisiaj sprzedawane. Chociaż to jest właśnie wersja czarno-biała tak zwana. Tak to wygląda. Ostatnia aktualizacja była chyba w 2013 roku. Zestaw kupiłem konkretnie do modelu SV, do Suzuki SV. W tym zestawie mamy tak, już wyciągam, czujnik temperatury jako taki przepływomierz. Nie chcę tego montować w ten sposób. Ta średnica gwintu, znaczy średnica jest identyczna jak transalpowa. Bywają różne skoki gwintu. Nie wiem, który dostałem w tym zestawie, więc to jest do sprawdzenia, czy pasuje. Jeżeli pasuje, to widziałem na stronie internetowej, że trzeba wtedy dorobić 6 mm dystans. Później wyjaśnię może, jak będę montował, o co chodzi. Mamy jeden czujnik temperatury, tak zwane te opaski czy cybanty, jak to można nazwać, do tego czujnika, do zamontowania. Śruby z magnesami od wskaźnika prędkości do wykorzystania właśnie tutaj. Zamiast śruby trzymającej tarczę, to taki jest zamysł tego producenta i przeważnie tak jest to mocowane. Uchwyt do kierownicy, tutaj mamy dwie średnice kierownicy, ale nigdy mi się to nie podobało, żeby mocować wtedy tutaj tak na kierownicy, bo to, no tak, w hard enduro i w tych innych to nie ma miejsca.
A ja wolę sobie tutaj zamontować bez tego uchwytu, ale dzięki temu uchwytowi będę mógł sobie wytrasować otworki idealnie. Więc w zestawie mamy uchwyt, śruby mocujące. Tutaj mamy też pendrive'a, nie pendrive'a, tylko czytnik kart SD, bo tu są karty SD. Jedna karta SD tu jest wkładana, gdzie można zgrywać GPX-y zarejestrowane. Tak wygląda czujnik prędkości jak w rowerze, czyli kontaktron na pewno zwykły, podłączony. No, jeszcze nie, to mi się nie podoba rozwiązanie, będę coś kombinował w ten sposób, mi się nie podoba, żeby to tutaj tak przylepiać. Coś wymyślę innego, ale w każdym razie tak to wygląda. W zestawie do SV 650 jest dodany drugi czujnik temperatury na gwint normalny M6 z krótkim kabelkiem. Działa identycznie, więc mam pole do popisu, jeżeli chodzi o Transalpa, bo może uda mi się coś przekombinować z tym czujnikiem albo z drugim M10, tylko nie wiem właśnie do końca jaki skok gwintu. Więc mam M6 i M10, dwa czujniki temperatury, nie wiem dlaczego, ale to jest fajne, jest w zestawie. W pudełku, no co, coś na klucze, to dla mnie to jest niepotrzebne, badziewie. Przewód zasilający, nie, to jest przewód właśnie do obrotomierza. I teraz czytałem dwie wersje, tak jakby dwie możliwości. Albo owijamy ten przewodzik wzdłuż przewodu wysokiego napięcia od jednej ze świec, co w niektórych modelach po prostu przekłamuje, troszeczkę obroty pływają, albo też można kombinować, będę kombinował, jeszcze nie wiem na tą chwilę, można podłączyć przez rezystor od razu do przewodu, który idzie do obrotomierza. W Transalpie mamy taki przewód. Jest kwestia tylko sygnału i wysokości napięć i czy to będzie grało, ale warto iść w tym kierunku, żeby nie owijać przewodu wysokiego napięcia. Co tutaj jeszcze? Jakaś naklejka była od nich. Przewód zasilający mam gdzieś w samochodzie, bo zasilałem, testowałem właśnie Voyagera w samochodzie, więc został w samochodzie. Sam licznik, no to jest komputer. To by było trzeba więcej powiedzieć już po zamontowaniu, później pokazać. Ma wbudowany odbiornik GPS. Nie jest to nawigacja, ale znaczy sobie tego punkty GPX-a, trasę, zapisuje w pamięci i można próbować po tym śladzie wracać. Ma kompas, ale kompas, jak widzicie, obracam się, to nie jest taki kompas na zasadzie magnetycznej, jest to kompas po prostu na zasadzie współrzędnych GPS. Jeżeli się poruszamy, to wtedy na podstawie współrzędnych wyznacza nam kierunek. Jeżeli staniemy się w miejscu, to ten kierunek nie będzie nam wyznaczany, więc to jest takie trochę oszukaństwo, ale to działa. Tylko trzeba się poruszać. Więcej powiem, jak już zamontuję w trakcie. Komputer pokładowy Voyager Trailtech. Produkt stworzony dla kogo? Oczywiście dla fanów sportów motorowych, do maszyn z silnikiem spalinowym, zarówno dwu, jak i czterosuwowym. Też można w czasie konfiguracji ustawić ilość cylindrów, jeżeli chodzi o obrotomierz. Produkt dedykowany szczególnie do offroadu, dla motocykli, dla quadów, dla skuterów śnieżnych, a nawet dla różnych innych ciekawych projektów. Obecnie widzimy godzinę. Zobaczcie, jest jaka godzina. Jest godzina wypoczynkowa, dlatego że to jest taki pierwszy stan uśpienia tego licznika. Żeby go obudzić, wystarczy nacisnąć guzik. Pierwszy rzut oka, co nam tutaj się wyświetla. Mamy do ustawienia ileś tam ekranów. To jest taki ekran podstawowy do jazdy, gdzie mamy tutaj obrotomierz, tu mamy wskaźnik prędkości, tu mamy naszą godzinę, tu mamy temperaturę płynu chłodzącego. W zależności od czujnika może to być temperatura płynu chłodzącego, temperatura oleju, temperatura głowicy. To wszystko zależy. Możemy zmienić na drugi główny wskaźnik. Teraz tak, drugi główny ekran.
Tutaj mamy więcej informacji, czyli mamy informację, że ta kropka informuje nas, że trasa jest rejestrowana. Wszystkie parametry są rejestrowane, zapisywane do pamięci. Tutaj, że jest bateria pełna. Tutaj antenka wskazuje poziom odbieranych sygnałów, ilość satelit GPS, godzina. Temperatura otoczenia, czujnik jest tutaj schowany, jest bardzo dobry przewiew, więc fajnie pokazuje. Na dole jest wciąż temperatura silnika. Przebieg, jeden z dwóch przebiegów, dystans dzienny tak zwany, czyli u mnie służy to jako przebieg kilometrów do kontroli stanu paliwa. Resetuję po każdym zatankowaniu do pełna i mniej więcej wiem, jaki dystans mogę przejechać. Tutaj wskazuje nam wysokość nad poziomem morza. Tutaj mamy morze, a tutaj pokazuje nam 12 metrów. W tej chwili licznik zamontowany jest na płycie, która jest wykonana z włókna węglowego. To jest trochę nieprawidłowy montaż, ponieważ włókno węglowe zachowuje się troszeczkę prawie jak metal w sensie ekranowania. I tutaj jest sygnał ekranowany, poza tym jest zamontowany pod takim kątem. I przypuszczam, że wbudowana antena GPS-u, która jest w środku, nie odbiera dość odpowiedniego sygnału. Możemy to sobie sprawdzić, wejść tutaj w ustawienia satelit i tutaj widzimy ilość satelit i poziom odbieranego sygnału. W tej chwili niebo jest troszeczkę zachmurzone, troszeczkę pada, ale jesteśmy w takim miejscu, gdzie z jednej strony mamy czysto, z drugiej strony jest kawałek górki, więc odbierane wskazania mogą być w miarę ok, natomiast wiemy, że wskazania z GPS-u nie są perfekcyjnie idealne. Błąd może dotyczyć paru metrów. Czasem, gdy jeżdżę na wysokości poziomu morza, wskazuje mi albo wyżej parę metrów, albo po prostu, że jestem pod poziomem morza. Tutaj możemy też sprawdzić nasze położenie, koordynaty, dokładnie, gdzie jesteśmy w danej chwili. To też jest fajne. Natomiast wróćmy do licznika naszego ekranu jakby głównego. Mamy też kierunek, tak jakby kompas tutaj, ale jak widzimy szaleje. Dlaczego szaleje? Bo jest to kompas, który oblicza w czasie jazdy. Gdy się poruszamy, wtedy nastają obliczenia i na podstawie tych obliczeń pokazuje nam kierunek. Nie ma magnetometru wbudowanego, więc nie działa to w miejscu. Musi motocykl, pojazd się poruszać, żeby nam wyznaczyć dobry kierunek. To na pewno. Trzecim ekranem głównym to jest maksymalny przebieg motocykla. Oczywiście po zamontowaniu tego licznika. Maksymalna prędkość, jaką ostatnio uzyskałem, 122 km/h, no to zaszalałem ostatnio. Średnia prędkość, to widzicie jaka średnia prędkość jest, pomimo że jednorazowo rozpędziłem motocykl, to średnia prędkość jest 30. I tutaj czas też odkąd został licznik zamontowany, tak, motogodziny tak zwane, znaczy nie do końca motogodziny, po prostu czas pracy silnika aktywowany nie tym, że licznik jest włączony, tylko wtedy, kiedy są wykrywane obroty silnika. Tu wracamy. Możemy tak wejść w mapy i jak widzimy, jesteśmy, to nie są mapy, źle powiedziałem, w ślad naszej trasy. Jest to jak w jajeczku Tamagotchi albo wężyk w Nokii 3310. Pokazuje nam orientacyjnie, jak widzicie, ślad trasy. Nie ma tutaj żadnych ulic, dróg, innych rzeczy. To jest ślad trasy na papierze narysowany. Możemy wejść teraz w dwa ustawienia. Możemy tutaj powiększyć, przesunąć. Przyciskamy, przesuwamy sobie, powiększamy, tak, zmniejszamy. Mamy różne opcje do popisu, tak. Mamy 10 km, nasza karta 5, 2 km w zależności od dokładności, więc tutaj już zmieniłem, więc można to sobie określić. Wróćmy. Ciekawostką jest to,
że mamy zapis naszej temperatury silnika w postaci graficznej i widzimy, jak silnik się rozgrzewa, widzimy nasze temperatury maksymalne, do których silnik się rozgrzał. Możemy to sobie poprzeglądać, przesuwając prawo, lewo i sprawdzić, jaka była maksymalna temperatura silnika uzyskana, ale tylko w opcji, kiedy mamy włączoną rejestrację zapisu. Podobnie jak maksymalna wysokość, ogólnie wysokość na przestrzeni czasu, tak jak byliśmy w maksymalnym na przykład przewyższeniu, też możemy sobie to sprawdzić, jak to wszystko wyglądało. I to jest fajne, akurat z wysokością temperaturą, bardzo, bardzo praktyczne może być. Dodatkowo w ustawieniach użytkownika możemy też sobie ustawić dowolne ekrany, to co chcemy sobie wyświetlać. Piękna natura, morze, więc co mogę powiedzieć o liczniku Voyager Trailtech? Dlaczego ten, a nie inny z tych wszystkich liczników, które przeglądałem? Jest całkiem spora gama takich liczników akcesoryjnych, uniwersalnych, liczników z obrotomierzem cyfrowych, analogowych, wręcz współczesnych nawigacji z połączeniem Bluetooth, z połączeniem telefonu, z interkomami, z tym wszystkim. Na pewno pierwsza rzecz, przeglądając tego typu wskaźniki, liczniki do motocykla, kierowałem się tym, żeby było w miarę łatwa dostępność połączenia tego wszystkiego, czyli konfiguracja. Też łatwa dostępność różnych części zamiennych, a między innymi również też informacji na temat tego produktu, jakiegoś wsparcia, żeby nie mieć później z tym problemu. Więc zacząłem się interesować właśnie Trailtech i zastanawiałem się długo, co jest mi potrzebne w motocyklu, na co zwracam wciąż uwagę i co bym chciał przede wszystkim. Od tego należy zacząć, co bym chciał. Na pewno chciałem mieć wskazania napięcia na akumulatorze, tak zwany woltomierz już wbudowany w licznik. To mnie interesuje. To jest też jeden z punktów moich wytycznych, więc ten komputer spełnia to. Drugim punktem na pewno jest temperatura. Temperatura otoczenia i temperatura silnika. Mamy te obie rzeczy. Zarówno temperaturę otoczenia, która działa bardzo fajnie, akurat przy tej owiewce Boano, i temperatura silnika z rejestracją tutaj, jak możecie zobaczyć, grafu w opcji rejestrowania podróży. I to jest fajne, bo wtedy możemy zaobserwować przy danym przejeździe, wchodząc w graf, czy temperatura nie była zbyt wysoka, czy też nie przekroczyliśmy jakiegoś progu bezpiecznego dla silnika. Dodatkowo przy tej temperaturze ważnym punktem jest, aby wspomnieć, że są ostrzeżenia. Ostrzeżenia programowalne w postaci diod LED. Mamy dwie diody LED. Jedna jest pomarańczowa, druga jest czerwona. I możemy wstępnie napisać, przy jakiej temperaturze chcielibyśmy, aby zaczęła się świecić. Najpierw pomarańczowa. Ja mam ustawione obecnie 170 stopni. Gdy uzyskuję tą temperaturę silnika 70 stopni, to wiem, że silnik jest już wstępnie rozgrzany. I to jest taka temperatura mniej więcej 70-80 stopni, temperatura pracy. Natomiast gdy silnik przekracza temperaturę 90 stopni, to chcę, żeby zapalała mi się lampka czerwona. I wtedy wiem, bonjour, i wtedy wiem, jak lampka czerwona mi się zapala, że jest już temperatura wyższa. I obserwuję, co się dzieje. Między innymi, co obserwuję, czy mój wentylator się automatycznie załączy. Jak sprawdziłem, robiłem testy, wentylator załącza się przy temperaturze około 104-103 stopni według wskazań tego licznika, bo tylko taki mam punkt odniesienia. I wtedy ustawiam tą lampkę czerwoną, żeby zaczęła migać. Bądź mogę też ustawić pomarańczowo, żeby migała. Jeżeli mi miga lampka pomarańczowa według tego mojego licznika,
to wiem, że temperatura przekracza już stopień, w którym automatyczny włącznik wentylatora powinien zadziałać. Jeżeli ten wentylator nie startuje, mam możliwość wykorzystania tego mojego włącznika do wentylatora, który jest na kokpicie. Mam możliwość się zatrzymać, sprawdzić, co się dzieje, bo to jest wtedy niepokojące. Więc pomiar temperatury dla mnie był dość istotny w tego typu rozwiązaniach, więc na to też zwracałem uwagę. Dalej idąc, co było dla mnie istotne? Istotne było łatwa konfiguracja prędkości, czyli można z palca wpisać rozmiar koła, nie ma z tym komplikacji, jest czujnik łatwy do zamontowania, teoretycznie łatwy do zamontowania, czyli po prostu magnes na szprychę, tak jak w rowerze, też będzie to działało. Jest komplet. Ja sobie zrobiłem to schludnie, ładnie i przyjemnie. Wstawiłem cały kontaktron z magnesem do ślimacznicy i nie rzuca się to w oczy, jest zabezpieczone i działa wyśmienicie. Dalej, jeżeli mamy już wspomniany GPS i powiedzmy tak, co mnie zainteresowało w tym, że jest ten wspomniany GPS, chociaż w obecnych czasach, kiedy mamy już telefony, smartfony, bo wróćmy do czasu 2011-2012 rok, gdzie jeszcze te wszystkie smartfony to była w ogóle jakaś nowość, o ile wychodziły aplikacje, więc wtedy było to czymś fajnym, tworzenie śladu swojej drogi, więc to jest produkt z tamtych lat. I ślad trasy, który możemy zapisać, tworzyć pliki GPX swojej własnej trasy, możemy je odtwarzać, wgrywać. To jest taki ratunek, naprawdę, bo produkt stworzony jest, jak sobie wejdziecie, zobaczycie, jak jesteście ciekawi, do offroadu, ale bardziej w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na terenach pustynnych, albo właśnie gdzie wybieramy się na totalne bezdroża, gdzie nie ma dróg, jest, nie wiem, pustynia, jest płasko i wtedy możemy tworzyć swój ślad, a gdy zbłądzimy, możemy wrócić po swoim śladzie. Mniej więcej tak to działa. Możemy też dzielić się informacją swojego śladu poprzez przegranie tych informacji dla innego użytkownika przy pomocy karty SD, która jest zamocowana. Możemy się tym podzielić. Możemy zapisywać ciekawe punkty, które nas interesują, tak jak teraz na przykład zatrzymałem się na plaży, to mogę sobie wpisać, że to jest punkt, mogę nazwać też z palca, że to jest plaża. Oczywiście wpisywanie odbywa się przy pomocy klawiaturki, tak jak w Nokii 3310, a może jeszcze gorzej, bo to jest joystick, dużo czasu zajmuje, ale jest taka możliwość. I jest też możliwość wybrania ekranu, ekran nawigacji, który prowadzi do wyznaczonego punktu i wtedy możemy podążać w kierunku tego punktu, czyli w kierunku wyznaczonego punktu. Natomiast to nie jest nawigacja, nie będzie nam mówiła skręć w prawo, w lewo. Pokaże nam tylko po linii zlotu ptaka, tak jakby po linii prostej, jaka jest mniej więcej odległość i będzie nam kompas wskazywał, czy podążamy w dobrym kierunku. Więc na pustynię i bezdroże, nie wiem, na słoną pustynię, gdzie masz płasko i poza horyzontem nic Ci nie przeszkadza, tam możesz sobie tą nawigacją śledzić albo nawet jeździć w kształcie różnych napisów i robić wygłupy. W codziennym życiu miejskim to się nam do niczego w zasadzie nie przyda, więc jeszcze te wskazania GPS-u umożliwiają odczyt prędkości w czasie jazdy, gdy nie mamy na przykład czujnika prędkości, gdy uszkodzi nam się czujnik prędkości. Natomiast wskazania prędkości GPS-u nigdy nie są zbyt dokładne, nie działają aż tak natychmiast i jeżeli zgubimy sygnał, wjedziemy w jakiś tunel, to nie będzie to idealnie. Natomiast licznik rejestruje oba te punkty, czyli analogowe wskazania z koła, prędkości z czujnika oraz wskazania też kilometrów, dystansu i prędkości z GPS-u. W okienku użytkownika możemy sobie wyświetlać różne parametry i tam możemy sobie ustawić wskazania prędkości z GPS-u, odległość, dystans
więc można to później sobie ewentualnie porównać. Produkt jest przeznaczony, tak jak mówię, do różnych maszyn, urządzeń offroadowych, użytkowych, takich no, nie jest to wskazane do pojazdów za bardzo cywilnych, bo te wszystkie bariery, elementy na co dzień są zbędne. Więc w sprawie GPS-u to tyle mogę powiedzieć, natomiast aby zobrazować to wszystko dokładnie, jak to działa, jak działa prowadzenie, jeszcze nie na tą chwilę, bo trzeba się tego nauczyć, pobawić się. Jeszcze nie miałem czasu powyznaczać tych wszystkich punktów, pośledzić trasy. Musiałbym gdzieś się przejechać właśnie w taki teren poza drogą, zapisać to sobie te punkty na komputerze, też pobawić się w wyznaczanie trasy, na przykład trasę TED wyznaczyć i wtedy sobie jechać na ten kierunek, więc to jest ciekawe. Jest też możliwość zamocowania zewnętrznej anteny GPS-u, która poprawia zasięg, odbiór, tak, satelit, i myślę, że za jakiś czas spróbuję. Udało mi się nabyć jakąkolwiek antenę, nie fabryczną, bo już fabrycznej nie da się dostać, bo już produkt jest na tyle stary, że nie mają w ofercie tych fabrycznych anten, więc spróbuję z inną anteną. Antenka nie jest z zestawu od Tritech, więc nie mam pojęcia, czy ona będzie w ogóle pasowała, czy w ogóle będzie działała. To za jakiś czas przetestuję, podłączę, podepnę. Pomimo swoich lat produkt jest wciąż, sam licznik komputer jest dostępny na wielu stronach, portalach. Cena się ciągle trzyma, nie spada. Myślę, że z tego powodu, że to jest dobry produkt, potwierdził swoją słuszność przez lata. I w zastosowaniach, tak jak mówię, poza drogami sprawdza się dobrze, szczególnie w takich maszynach jak quady. Jeżeli wejdziemy w ustawienia użytkownika, to możemy tutaj różne naprawdę rzeczy pozmieniać. I tutaj mamy tak, 2 dystanse kasowalne, czyli mój dystans do paliwa to jest pierwszy, który mogę kasować w ekranie głównym. Drugi dystans to jest też fajna rzecz, bo tego drugiego dystansu tak łatwo nie można skasować w ustawieniach głównych. Trzeba wejść specjalnie, żeby to skasować. I do czego może to nam służyć? Może to nam służyć do tego na przykład, jeżeli wymieniamy olej, tak, robimy jakieś przeglądy, to możemy wtedy sobie kasować ten drugi dystans i odmierzać okres serwisowy, wymiany oleju czy czegoś takiego, czy na przykład całej jakiejś większej podróży, ilość kilometrów, a na przykład tak jak ja używam, ten dolny licznik służy do tego, aby co 200 km szukać paliwa i go kasować, więc też jest fajna opcja. Jest też drugi czas, akurat chyba go tutaj nie mam w tym ekranie ustawień, to musiałbym pozmieniać. Też można zaprogramować drugi stoper czas, też go można kasować i też może być według godzin użytkowania motocykla, też można to serwisować. Jeżeli wejdziemy w ustawienia nawigacji i teraz wybierzemy sobie dany waypoint, punkt, do którego chcemy zmierzać, to nam będzie pokazywało prędkość w czasie jazdy, to nam będzie nawigował ten kompas, gdzie mamy dojechać i mamy też licznik. Mamy też licznik czasu, możemy włączyć ten licznik czasu, no to też chyba do motosportu może być taka ciekawostka użyteczna, jeżeli robimy jakąś trasę nawigacyjną na czas, albo tak z czystej ciekawości, ile czasu zajmuje nam dojazd z punktu A do B, jeżeli śledzimy trasę. Więc tutaj możemy sobie to wystartować, jeżeli widzicie, czas ruszył, możemy to sobie zatrzymać. Ciekawostką w tym liczniku jest to, że po kontakcie z producentem, z działem serwisu możemy uzyskać hasło. Ja Wam tego hasła nie powiem, bo oczywiście serwis prosi, żeby tego nie rozprzestrzeniać tych informacji. Natomiast jeżeli ktoś by chciał, to możliwe, że znajdzie na którymś filmie na YouTubie, ktoś tam już może zdradził. Ale chodzi o to, że ten licznik jest szansa, że można kupić używany, chociaż nie widziałem na aukcjach, ale jest szansa,
że można ten licznik później przełożyć do innego motocykla. Można wpisać, tak jak ja to zrobiłem, przebieg początkowy, można ustawić kilometraż, można ustawić też zarówno kilometraż dla licznika z koła, kilometraż dla GPS-u, skorygować, wpisać, zmniejszyć, zwiększyć. Można też wpisać czas pracy silnika od pierwszego uruchomienia. Te informacje można zniwelować. Kiedy to się nam przydaje? Na przykład tutaj w starszej pani ja przepisałem te ustawienia, przebieg kilometrów z licznika, ponieważ licznik mi się przekręcił, miałem tam 100 tysięcy plus 115 tysięcy, ja tutaj wpisałem 15 tysięcy, żeby mieć już jakieś dane do pierwszego przeglądu technicznego motocykla, bo dziwnie by to wyglądało przy przeglądzie, gdyby było właśnie 1, 2, 3 km. Troszeczkę byłoby to dziwne, aczkolwiek jest to też dla mnie informacja, że taki przebieg miałem w ostatnim momencie na moim liczniku analogowym i dzięki temu mogłem sobie to wprowadzić. Kiedy nam się to przyda? Jeżeli chcemy przełożyć ten licznik do innego motocykla, to możemy go zresetować do ustawień fabrycznych, możemy zresetować przy pomocy tego hasła, tych ustawień kilometry i zacząć zabawę od nowa. Więc to też nie jest głupie, ale trzeba o tym wiedzieć, że jest taka możliwość. Możliwości ogólnie jest jeszcze trochę. Należałoby się zagłębić dokładnie w instrukcję, która jest dość obszerna, opisuje różne inne ciekawe rzeczy. Instrukcja użytkownika, a jak zobaczycie, naprawdę opcji jest sporo, bardzo sporo jest różnych stron, zarówno jak zamontować te urządzenie w motocyklu, jak i też jak z niego, jak używać to wszystko, tak, pomiar średnicy koła. Sporo pytań też dostaję na temat tego, czy ten licznik ma wskazanie paliwa. Odpowiadam wprost, nie ma wskazania paliwa ten licznik. Mogłoby mieć konfigurowalne, nie ma. W porównaniu do tych innych liczników akcesoryjnych, KOSO, niektóre mają. Niektóre liczniki mają akcesoryjne indykatory, czyli te wskaźniki biegu neutralnego, kierunkowskazów tych innych. Tutaj takie asortymenty są dodatkowo płatne, można sobie dokupić i też z tego skorzystać, podpiąć. Natomiast ten Voyager nie ma wskazań paliwa i dlatego w tym moim Transalpie, gdzie mam uszkodzony czujnik wskazań paliwa i mnie to denerwowało zawsze, że te wskazania były na tej zasadzie, że jak się przechylę motocykl, to mam przez dłuższy okres więcej niż pół zbiornika, przechylę na drugą stronę, okazywało się, że już blisko rezerwy, więc nie były fajne i dlatego jeżdżę na dystans tak zwany dzienny, na kilometry kasowalne i tego się trzymam, więc mam nadzieję, że odpowiedziałam na kwestię wskazań paliwa. No, jak fajnie jest, ładnie na plaży. I to jest informacja nie dlatego, że ja polecam dla Was specjalnie ten licznik, tylko dlatego, że uzupełniam informacje, których sam nie widziałem do tej pory. Tak samo jak informacje na temat owiewki Boano, za dużo ich nie było. Tak samo na informacje na temat tego komputera Trailtech też za wiele nie było. Są informacje od producenta, natomiast dokładne co i jak praktyczne to chyba jedynie na różnych forach, gdzie trzeba się zagłębiać i tłumaczyć sobie, anglojęzycznych czy innych forach. A ja Wam tutaj wprost, jak krowa na rowie, mówię, jak to wygląda. Za jakiś czas powiem Wam może, jak wygląda te zapisywanie, odczytywanie tych punktów, plików GPX, jak wygląda prowadzenie na trasie, ale to mówię, musiałbym pojechać na jakąś płaską przestrzeń, żeby to sobie sprawdzić. Na razie poruszam się po drogach między górami, więc tutaj nie mam możliwości śledzenia i jechania po tej trasie. Następnym razem postaram się to zrobić. I okazało się, że było deszczowo, jest teraz całkiem fajnie słonecznie, nie jest tak upalnie, więc motocyklowo typowo jadę, zrobię małą pętlę
zanim zajdzie słońce. Jeszcze mamy jakieś może takie 3-4 godziny spokoju i widzimy się niebawem. Napisz koniecznie, daj mi znać, co Ty myślisz, czy też użytkujesz tego typu liczniki, albo może tego Voyagera, czy coś Cię zainteresowało, czy czegoś się dowiedziałeś, czy to jest wciąż ciekawy produkt w obecnych czasach, czy może wręcz przeciwnie. Według mnie akurat przy tego typu motocyklach na gaźnikach myślę, że wciąż jest to produkt fajny, nie rozprasza kolorami, łatwo można skonfigurować różne rzeczy, ma fajne opcje tego zapisu tych prędkości maksymalnych, średniej prędkości, pomiar temperatury. No, pod tym względem jest naprawdę fajny. To jeżeli chodzi o GPS, jest kwestia względna. Najbardziej mi się podoba to jest to, że wskazania temperatury i wskazania wysokości. Jak jeżdżę tutaj w górach, to też było istotne dla mnie, że zawsze ciekawi mnie, a na jakiej wysokości już jestem, bo tutaj zjeżdżam w dolinkę, wjeżdżam na górę i było trzeba do tej pory szukać telefonu, łapać sygnał, żeby sprawdzić położenie, wysokość w aplikacji w telefonie. A tutaj mam natychmiast wysokość położenia nad wysokością morza. Oczywiście to sobie pływa, ale należy zwrócić uwagę, czy jest duża ilość satelit i wtedy mniej więcej ta wysokość jest. Jakaś mucha chyba mnie gryzie. Więc tak jak mówię, trzymajcie się, piszcie, dajcie znać, co Ty myślicie, co chcielibyście się dowiedzieć jeszcze więcej, jeżeli chodzi o motocykl, bądź może umówimy się na jakiegoś Q&A, na jakieś pytania, odpowiedzi. Piszcie, co chcecie, a ja teraz jadę korzystać. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej, trzymajcie się.